Buntowniczka. Scenariusz reżyseria. Missouri, rok 1864. Z dala od głównego frontu bitwy w ostatnich dniach wojny secesyjnej Missouri było rozdarte brutalną wojną partyzancką. Konflikt ten był tak zaciekły i rozległy, że bezpośrednio utorował drogę ogromnej fali banicji, która nękała region przygraniczny przez cały okres odbudowy i wiele lat później. Jedno z najbardziej złowieszczych wydarzeń, które do tego doprowadziło, rozpoczyna pojawienie się samotnego jeźdźca na tej opuszczonej drodze późnym letnim popołudniem w 1864 roku. Czyli chłopcy jednak tu dotarli. Dziękuję, sierżancie, ale nie potrzebuję eskorty. To niebezpieczny kraj, panno Shelby. Widziała pani, co partyzanci Quantrilla zrobili u Sawyera niecały tydzień temu. Quantrill to zrobił? Skąd pan zna moje nazwisko? Wszyscy w tej części Missouri znają pannę Jean Shelby. Jestem sierżant James z dowództwa majora Bakera w Newton. On też mnie zna. Jeśli cokolwiek o mnie wiesz, to wiesz, że zawsze jeżdżę sama, a kiedy potrzebuję eskorty, nie ma w niej Yankesów. Ale gdzieś jechaliście, sierżancie. Nie możecie poświęcać obowiązków dla mojego dobra. Nie będziemy, to nasz obowiązek. Szukać głupich panienek, które myślą, że są bezpieczne na tych drogach? Po prostu uważać na Jean Shelby. Co to ma znaczyć? Major Barker oczekuje pani dziś po południu. Wysłał nas, by upewnić się, że bezpiecznie dotrze pani do Newton. Czy to znaczy, że jestem więźniem? Nie posuwałbym się tak daleko. Musimy się tylko upewnić, że nie przegapi pani rozmowy z majorem. Mówił pan, że się mnie dziś spodziewa. Dlaczego? Nie wiem. Może pani mi powie, a może w komendzie głównej jest Dzień Kobiet. Skoro już muszę być damą... Niezła zabawa, co? Zwłaszcza finisz. Jedziemy? Po namyśle chcę zobaczyć majora Barkera i powiedzieć mu, co o nim myślę. Jestem pewien, że major będzie zainteresowany. Czeka na panią w kwaterze głównej. Ja, wielki wódz Biała Chmura. Wiem, kim jesteś. Zeszłej nocy, kiedy strażnik zgarnął cię pijanego, bredziłeś, że wiesz coś o Bobby Shelbym. Jak się wyspałeś, nadal coś wiesz? Wiem, gdzie jest Bob Shelby. Powiem ci. Gdzie? Płacisz? Zawsze płacę. Ile? $10, żebym powiedział, i jeszcze 100, jeśli go dorwiesz. W porządku. Oto twoje $10. Gdzie on jest? U ojca w fontannie. Postrzelony, ranny. Wrócił do domu 2 noce temu. Brown, weź oddział ludzi i jedź do fontany. Przyprowadźcie Boba Shelby'ego. Jest w domu rodzinnym.
Tak jest, ser. Jeszcze jedno. Właśnie zapłaciłem temu Indianinowi $10 za informację. Zabierzcie go ze sobą. Jeśli kłamie, powieście go. Jedź przodem, Biała Chmuro. Albo $100, albo sznur. To wszystko, kapralu. Myślałem, że za ludzi Quantrilla płaci się $50 za głowę. Czemu za niego płacisz 100? Bo jest wart 2 razy więcej niż ktokolwiek poza samym Quantrillem. Kiedy go dorwę, rozbiję układ, dzięki któremu Quantrill odnosi takie sukcesy. Układ? Tak. Bob i jego siostra Jean pracują razem i stanowią niebezpieczną parę. Jean skłania ludzi do rozmowy i jakoś przekazuje informacje Bobowi. Dzięki nim Quantrill stał się potęgą. Dlaczego nie aresztowaliście tej dziewczyny dawno temu? Wiemy, co robi, ale nigdy jej nie przyłapaliśmy. Dlaczego uważasz, że ten Indianin nie kłamie? Ponieważ jego jedyną ambicją jest zniszczenie rodziny Shelby. Lata temu próbował porwać żonę Shelby'ego. Przez to Cherokezi go wyrzucili. Od tamtej pory jest morderczym renegatem, ale zawsze celuje w Shelby'ich. Uwierz mi, panno Shelby, prawie żałuję, że tu jesteśmy. To była dla mnie przyjemna służba. Był pan miły, sierżancie. Właściwie to sprawił pan, że było tak przyjemnie, że może kiedyś... Nie śmiałem mieć takiej nadziei. Może wkrótce. Moglibyśmy się gdzieś spotkać. Pozostawię to panu. Cóż, czy to nie mała Jean? Gdzie ją pan znalazł, sierżancie? Przed domem Sawyerów. Powrót na miejsce zbrodni, co? To całkiem naturalne. Może ją pan tu zostawić, sierżancie. Do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję za uprzejmość. Miło mi, panno Shelby. Mam nadzieję... Chwileczkę, sierżancie. Zanim zacznie pan myśleć o tej młodej damie, proszę pamiętać, że w Missouri zginęło wielu ludzi i spłonęło wiele domów, ponieważ zrobiła głupców z ludzi takich jak pan. Zawsze mnie nienawidził. Jeszcze jedno, sierżancie. Jeśli usłyszę, że ma pan z nią cokolwiek wspólnego, poza byciem jej strażnikiem, postawię pana przed sądem wojennym jako zdrajcę, a teraz wynocha. O co tu chodzi? Przykro mi, Jean, mam dla ciebie złe wieści. Być może będziesz naszym gościem przez długi czas. Właśnie przyszło, ser. Pilne. Dziękuję. Kapitan Raymond. To zmienia moje plany. Strażnik? Dlaczego musi być Jankesem? Miej oko na pannę Shelby. Tak jest. Zmiana rozkazów? Tak jest. Dostałem rozkaz natychmiastowego wyjazdu. Jak drogi do roli? Czyste, z wyjątkiem ludzi Quantrilla. Zaryzykuję. Przykro mi, że nie będzie mnie tutaj, kiedy Biała Chmura i chłopcy wrócą. Chciałbym wiedzieć, czy młody Shelby został złapany w wielkim stylu. Tym razem siostra go nie ostrzeże. Jedź tutaj, wejdź. Chciałbym poznać dziewczynę, która tak długo cię zwodziła. Strażnik, cofnij się. Rzućcie tam broń. Zbierz patrol i goń ją. Nigdy nie złapią jej na tym koniu. Jest mój i znam go, a z takim jeźdźcem... Mówisz, jakbyś się cieszył. Zaczynam tak myśleć. Mamo, tato, co się stało? Jankesi wiedzą, że Bob się tu ukrywa, ścigają go, musimy go stąd zabrać. Jak się dowiedzieli? Biała Chmura. Przygotujcie go, a ja osiodłam nowe konie.
Nie powinieneś jechać, nie jesteś wystarczająco silny. Nie martw się o mnie, mamo, nic mi nie będzie. Zajmę się nim. Powodzenia, synu. Do widzenia, tato. Miej oko na tego Indianina. Tak jest. Co to znaczy? Wiemy, że jest tu pani syn Bob. Przyszliśmy po niego. Boba nie było w domu od miesięcy. Tego, proszę pani, będziemy musieli dowiedzieć się sami. Dobra, przeszukać wszystko. Nie ma po nim ani śladu. Gdzie jest ten Indianin? Nie wiem, ser. Pozwoliłeś mu uciec. Znajdziemy tego Indianina i powiesimy go. Chodźmy. Koń Raymonda. Przyjechała. Jadą do Quantrilla. Ja ich znajdę. Nie dam rady, Jean. Bob, nie możemy się teraz zatrzymać. To tylko 3 mile, spokojnie. Nie dam rady wrócić na siodło. Jedź do obozu Quantrilla, weź wóz. Nie mogę cię zostawić samego. Przeczekamy tu noc. Stanę na straży. Świetny z ciebie żołnierz, siostrzyczko, ale nie dam rady, chyba że na wozie. Jedź przodem. Wytrzymam do twojego powrotu. Stój. Panna Jean Shelby. Ma pan rację, kapitanie Raymond. Dobrze, to oszczędza przedstawiania się. Chciałem panią poznać. Co pan tu robi? To nie jest droga do Rolli. Wiem, miałem kłopoty z ucieczką przed ludźmi Quantrilla. Nie może pan jechać tym szlakiem. Dlaczego? Chyba że chce mnie pani zabrać do Quantrilla jako więźnia. Powinnam. Ale nie jest pani pewna. To dobrze. Dziękuję, panno Shelby.
Kto to zrobił? Biała chmura. Miałem nadzieję, że odstawisz go bezpiecznie. Miałeś taką nadzieję? Tak. Przykro mi tylko, że już nic nie możemy zrobić. Mogę go zabrać do domu. To Bill Quantrill. Co się stało? Jean, wiem, ile dla ciebie znaczył. Ty wiesz, ile znaczył dla mnie. Choć był młody, z twoją pomocą był moją prawą ręką. Nie wiem, co byśmy bez niego zrobili. Kto to zrobił? Ten Jankes? Nie, biała chmura. Chciałam zawieźć Boba do obozu. Nie mógł jechać dalej. Jechałam do ciebie po pomoc, kiedy usłyszeliśmy strzał. My? Właśnie pojmałam tego jankeskiego kapitana. Zmusiłam go, by wrócił tu ze mną. Chłopcy, Bob Shelby został zabity. Obiecuję, że pomścimy jego zabójstwo. A zaczniemy już teraz. Jakieś ostatnie słowa, zanim cię powiesimy? Tak, jestem jeńcem wojennym. Nie biorę jeńców. Mój najlepszy kapitan został właśnie zamordowany. Kapitan za kapitana. Bierz linę. Nie, Bill. Dlaczego nie? Jest mój. Jasne. Złapałaś go. Przejmujemy sprawę. Powiesić go, chłopcy. Bill, jeśli tkniesz tego jankeskiego kapitana albo zrobisz jeszcze jeden ruch, żeby go powiesić, zabiję cię. Oszalałaś? Nie, Bob i ja wiele dla ciebie zrobiliśmy. Jesteś nam coś winien, nie sądzisz? Jasne. Więcej nie zdołam spłacić. Nigdy o to nie prosiłam. Nie sądzę, żeby oddanie mi tego Jankesa było zbyt wielką przysługą. Należy do mnie, schwytałam go. Co z nim zrobisz? Sama rozliczam się za Boba i nie potrzebuję pomocy. Więc trzymaj ręce z daleka. Indianin zabił mojego brata. Potrafię poradzić sobie z tym kapitanem. Jeśli w to wątpisz, szukaj jego ciała jakieś 10 mil w dół szlaku. Czy to jasne? Źle cię oceniłem. Chłopcy, przekażcie go pannie Shelby. Dzięki, Bill. Jean, kochanie, nie podoba mi się, że idziesz sama. Lepiej pójdę z tobą. Nie, Jerry, to moja sprawa, nie potrzebuję pomocy. A jeśli coś się stanie? Nic się nie stanie nikomu oprócz tego Jankesa. Daj jej spokój, Jerry, niech będzie jak chce Jean. Potrzebuję czegoś od ciebie, Bob. Ode mnie? Jednego z twoich noży. Mój nóż? Jeśli już, to lepiej weź ostry. Dzięki, Bob. Wsadź Boba na konia. Bill, obiecaj, że do jutra nikt nie będzie mnie śledził. Masz moje słowo. Wiesz, że nigdy go nie łamię. Dziękuję. To już wystarczająco daleko. Przejechaliśmy 10 mil. Pół mili w dół szlaku trafisz na boczną drogę. Skręć w lewo. 5 mil dalej będzie główna droga do Rolla. To może ci się przydać.
Co pani zrobi, panno Shelby? Zabiorę Boba do domu. Teraz? Tak. Więc to się przyda pani. Poradzę sobie, znam ten kraj. Nie ma pani szans z tym Indianinem. Dlaczego pani to robi, panno Shelby? Nie wiem. Przed chwilą uratowała mi pani życie. Nie rozumiem dlaczego, poza tym, że jest pani taka, jak myślałem. Myśli pani, że pozwolę pani wrócić samej do Fontany? Ale otrzymał pan rozkaz dotarcia do Rolli bez zwłoki. Tylko dzięki pani mam szansę tam dotrzeć. Więc to może poczekać kilka godzin. Niech się pani prześpi, a ja stanę na straży. Później odwieziemy pani brata do Fontany. Zrobiłby pan to? Jest pani tak zmęczona, że ledwo siedzi. Jak ma pan na imię? Fred. Fred Raymond. Podoba mi się. Zawsze nienawidziłam Yankesów. Robiliśmy z Bobem wszystko, co mogliśmy przeciwko nim. Zawsze pracowaliśmy razem. Mama i tata nigdy nie rozumieli, co czuliśmy. Pomoc Quantriowi nie była chyba właściwą drogą, ale to jedyne, co mieliśmy. Wydaje się, że wszystko, co czułam w związku z wojną, umarło razem z Bobem. Teraz mam tylko złamane serce i samotność. Rozumiem. Nie możesz. Nie wiesz, co robiłam na tej wojnie. Byłam banitką. Walczyłam, kłamałam i oszukiwałam. Sprawiałam, że ludzie mnie lubili, chociaż ich nienawidziłam, tylko po to, żeby zaczęli mówić. Byłam gotowa zrobić prawie wszystko, by walczyć z Yankesami i robiłam to. Dlaczego mi to mówisz, Jean? Kiedy uciekałam na twoim koniu, nie wiedziałam, czy kiedykolwiek cię jeszcze zobaczę. Miałam nadzieję, że tak. Dlaczego? Nie wiesz? Może. Jesteś bardzo zmęczona. Musisz się przespać, Jean. Wiedziałam, że mam rację. Przy tobie czuję się bezpiecznie. Jesteś bezpieczna. Zawsze wiedziałam, że to się stanie w jednej sekundzie i że będę wiedziała, kiedy to nastąpi. Nie sądzę, bym była stworzona do szczęścia. Mogę go nie zaznać, z wyjątkiem takich chwil jak ta. Ja, Biała Chmura, wielki wódz Chirokezów. Ja zabić Boba Shelby. Biała Chmura zabije wszystkich Shelbych. Żołnierze przybyli zeszłej nocy. Myślą, że nikt dziś nie przyjdzie. Biała Chmura przyszedł. Bierzemy tawernę. Bierzcie, co chcecie. Kto idzie z Białą Chmurą? Idziemy natychmiast. Fred? Więc to nie był sen. Oczywiście, że nie. Jean, musimy się pośpieszyć. Gdzie jest twój dom? W Bostonie. Back Bay? Obawiam się, że tak. Oczywiście Harvard. Tak, muszę to przyznać. Nie przeszkadza ci sposób, w jaki pomagam Quantriowi? Nie mam do tego prawa, Jean. Nie masz prawa? Jest ktoś inny? Dziewczyna z Bostonu, tak? Proszę, Jean. Jesteś z kimś zaręczony, prawda?
Tak przypuszczam, ale zamierzasz się z nią ożenić? Nie możesz, należymy do siebie. Jean, musisz mnie posłuchać. Co to? A więc, doktorze? Nie wiem. Mogę tylko powiedzieć, że ma szanse, ale bardzo małe. Nie może się ruszać i musi mieć absolutną ciszę. Ojciec i ja spotkamy się z lekarzem. Jeśli wróci do zdrowia, zajmie to dużo czasu. Doktorze, kiedy będzie wiadomo? Nie śmiem zgadywać. Możemy mieć tylko nadzieję. Jest tu dla pana pokój, kapitanie Raymond, jeśli może pan zostać. Chciałbym, ale wciąż jestem pod rozkazami. Będę się z panią kontaktował tak często, jak tylko będę mógł. Nie pozwoli jej pan uciec, prawda? Postaram się. Dziękuję. Zajmie się pan ciałem jej brata, prawda? Oczywiście. Do widzenia. Do widzenia. Jean, jesteś ubrana. Znów jesteś sobą. Nie zostało mnie zbyt wiele, ale nadszedł czas, bym ożyła. Nadeszło prawie lato. Minęło dużo czasu, Mary. Zbyt dużo. Teraz jesteś zdrowa. Cały czas powtarzałam, że muszę wyzdrowieć. Musiałam. Nikt spoza fontanny nie pytał o mnie? Nie, tylko Jerry Long. Nie myślałam o Jerrym. Niewiele mówiłaś, odkąd zostałaś ranna. Ale myślisz o kapitanie Raymondzie, prawda? Tak. Nie pytaj mnie dlaczego, nie wiem. Jest Yankesem, ale to nie miało żadnego znaczenia. Po prostu stało się. Nie winię cię. Yankes czy nie, polubiłam go. Nawet się nie odezwał. Nie, ale nigdy nie widziałam nikogo tak zmartwionego jak on, gdy cię tu przywiózł. Zapomniał o mnie, gdy tylko zniknęłam mu z oczu. Mogę go nienawidzić tak bardzo, jak go kocham. Nie, Jean. Musiałam wiedzieć. Teraz, kiedy jestem pewna, nie będę już o tym mówić. Przepadło. Jak wszystko i wszyscy, na których mi zależało. Głowa do góry, kochanie.
Co ty wyprawiasz? Myślałam, że poszłaś. Chciałam sprawdzić, czy nadal umiem strzelać. Umiem. Ale nie tutaj, proszę. Przepraszam, nie jestem zbyt uważna, ale wiesz, że mam pracę do wykonania. Wiem, ten Indianin, ale nie wolno ci. To jedyna rzecz, którą muszę zrobić. Jean, przykro patrzeć, jak wypełnia cię nienawiść. Co innego mnie teraz czeka? Nie możesz poświęcić reszty życia nienawiści i zemście. Zemście? Biała chmura przysiągł, że zniszczy Shelbych. Zabił moją matkę, ojca i brata i robi wszystko, by zabić mnie. Wiem, że nie jesteś bezpieczna, dopóki on żyje i jest wolny. Więc najpierw ja dorwę jego. Jean, proszę, odpuść. Nie mogę. Moje życie niewiele dla mnie znaczy, ale nie pozwolę, by biała chmura je zakończył. Cześć. Drzwi były otwarte. Tylne drzwi, nie używamy drzwi frontowych, więc weszliśmy. Cześć, Bob. Jerry? Cześć, jestem Bob Crandall. Tak myślałam. Naprawdę? Myślę, że z tą dwójką będziesz bezpieczna. Zobaczymy się później. Na pewno. Dobrze cię widzieć, kochanie. Brakowało nam ciebie. Nic mi nie jest, ale ty, Bob, wyglądasz na półnagiego, bez noży i bandolierów. Cholera, zrobiło się za gorąco, żeby je nosić. Przypuszczam, że chcesz odzyskać swój nóż. Nóż? Jaki nóż? Nie. Wojna się skończyła, a Bill Quantrill nie żyje. Nóż służy tylko do strugania, a ja nigdy nie przepadałem za struganiem. Nie zgrywaj, twardziela Bob. Cóż, ja też nigdy nie byłem zabójcą. Przez całą wojnę dręczyło mnie to, że jestem tak celnym strzelcem. Za każdym razem, gdy strzelałem, bałem się, że kogoś trafię. W walce jest bardzo twardy. Walka to co innego, tam trzeba walczyć. A teraz nie ma o co walczyć? Tego bym nie powiedział. Może jest, a może... Słuchaj, Bob, jest kilka rzeczy, które chciałbym omówić z Jean. Miło było cię zobaczyć. Wiesz co? To było jak wschód słońca. To było jak zdobycie pokerowego koloru królewskiego, jak złowienie tak długiej ryby. Bob, musiałeś ćwiczyć z wieloma kobietami, żeby mówić takie piękne rzeczy. Nie. Ćwiczyłem codziennie na moim koniu. Podoba mu się to? Strasznie się puszy. Obiecuję, że mi się to nie przytrafi, ale dzięki, Bob. Będzie na pewno samotnie, ale może. W każdym razie on się cieszy. Powodzenia, Jerry. Kochanie, wyglądasz cudownie. Nie powinniście byli tu przyjeżdżać. Nawet jeśli wojna się skończyła, ludzie Quantrilla wciąż są poszukiwani. Warto było zaryzykować. Nie cieszysz się, że przyjechałem? Cieszę się, że oboje przyszliście. Usiądziesz? Co ci chodzi po głowie? Wiele rzeczy. Wiesz, że gang się rozpadł. Kiedy Bill został zabity w tej stodole, uciekło tylko kilkunastu. Słyszałam, co z tego? Większość ludzi Quantrilla została rozproszona, ale nie wszyscy. 6 z nas trzyma się razem na wzgórzach. Co zamierzacie zrobić? Nie odpuszczać. Nie możecie, wojna się skończyła. Nic na to nie poradzimy. Banici. Nie nazywamy tego tak. Mamy wiele rachunków do wyrównania z Jankesami. Mamy prawo do nienawiści i całkiem niezłą listę, więc zamierzamy je wyrównać i sprawić, że nam za to zapłacą i dać się zabić przy pierwszej okazji. Tak właśnie trzeba do tego podejść. Właśnie w tej sprawie przyszedłem do ciebie. Posłuchaj, Jean, sprawy nie szły dobrze po tym, jak straciliśmy ciebie i Boba, zwłaszcza ciebie. Chcemy, żebyś natychmiast do nas dołączyła. Ja? Chyba ci odbiło. Wcale nie. Z tobą jako zwiadowcą to pestka, a ty masz szansę na wyrównanie rachunków i wzbogacenie się. Byłoby pięknie, prawda? 1 dziewczyna i 6 mężczyzn. Wiesz, że zawsze za tobą szalałem i Bob zawsze tego chciał. Wyjdź za mnie. Od razu. To chyba komplement, Jerry, ale ja cię nie kocham. I skąd pomysł, że wyjdę za Banitę? Banitę? Kim innym możemy być? Sama powiedziałaś, że każdy Quantrill i każdy, kto mu pomagał, ma swoją cenę. Co chcesz przez to powiedzieć? To, że jesteś w takiej samej sytuacji, co my. Czas, żeby ktoś ci to powiedział. Posłuchaj, Jean. Dlaczego Mansonowie nigdy cię nie wypuszczają z domu, nie pozwalają nikomu cię widzieć? Teraz Jankesi rządzą i ścigają każdego, kto miał cokolwiek wspólnego z Quantrillem. Dlatego nie chciała, żebym... Kto jest w twoim gangu? Crandall, Miller, Rackley, Hudson i Joe Barnes.
Wszyscy są w porządku na swój sposób. Co przez to rozumiesz? Czy biała chmura jest na twojej liście? Jest, jeśli kiedykolwiek go dorwiemy. Jeśli pójdę z tobą i pomogę ci w innych sprawach, umieścisz go na szczycie listy? Z pewnością. Zrobimy wszystko, co zechcesz. Skoro będziemy małżeństwem, jasne. Nie chcę za ciebie wychodzić, Jerry. Będziesz musiała, sama powiedziałaś. Pozwól mi to załatwić, Jerry, jeśli pójdę z tobą. Może pójdziemy od razu. Przecież nic cię nie powstrzymuje, prawda? Gdzie jest wasza kryjówka? Jakieś 3 mile od Rocky Ford. Jeśli się zdecyduję, będę w Fort późnym popołudniem. Jeśli nie dotrę przed zachodem słońca, to nie wracam. W porządku. Przyjdziesz. Kochanie, jesteś taka śliczna. Będzie wspaniale, ty i ja. Nie, Jerry, lepiej idź. Dobrze, kochanie. Do zobaczenia. Kapitan Raymond. Panno Manson, wydaje się, że minęły lata. Prawie minęły. Jest Jean? Tak. Bardzo urażona, że tak długo czekała. Od dawna próbowałem tu wrócić. Myślę, że ci wybaczy. Pytała o pana przed chwilą. Proszę wejść. Dziękuję. Odeszła. Odeszła? To łamie mi serce, ale już i tak zbyt wiele dla mnie ryzykowałeś. To jedyny sposób. Proszę, spróbuj mi wybaczyć. Kocham Jean. Gdzie mogła pójść? Chyba tylko Jean to wie. Zawsze podążała swoją drogą sama. Wiele dla pana znaczy, prawda? Tak. Chciałabym, żeby o tym wiedziała. Proszę ją znaleźć. Musi pan to zrobić zarówno dla niej, jak i dla siebie. Znajdę ją. Chyba już pójdę. Powodzenia, kapitanie. Mówiłem, że przywiozę ją ze sobą. Chwileczkę. Wyjaśnijmy sobie wszystko, zanim zaczniemy. Wiem, że Jerry powiedział wam, że jestem tu tylko dlatego, że chcę dorwać białą chmurę. Potrzebuję waszej pomocy i jestem gotowa za nią zapłacić. Jeśli umieścicie białą chmurę na szczycie swojej listy, będę dla was zwiadowcą i zrobię wszystko, co w mojej mocy, ilekroć będziecie chcieli wyrównać rachunki z Yankesami. Jestem jedyną dziewczyną w tym gangu, wyjaśnijmy to sobie. Bob chce, żebym za niego wyszła. Ja nie jestem teraz zainteresowana małżeństwem. Biała chmura zabił moją rodzinę i dał mi to. Dopóki nie wyrównam rachunków, nic innego nie będzie mnie interesować. W ostatnim roku prawie każdy z was prosił mnie o rękę. Jeśli dalej jesteście zainteresowani, mogę zawrzeć z wami układ. Kiedy biała chmura będzie martwy, mężczyzna, który najbardziej się do tego przyczyni, zostanie tym jedynym. Pamiętajcie, że do tego czasu zawsze byłam uczciwa i taką pozostanę. Jeśli nie podobają wam się moje warunki, wyruszę w drogę sama. Zawarliśmy umowę? Jasne. Nie na to się umawialiśmy. Na nic się z tobą nie umawiałam, Jerry. Ale twoje szanse powinny być większe niż reszty, jeśli przewodzisz temu gangowi. Lepiej je wykorzystaj. Jeszcze jedno. Jeśli chcecie, żebym wam pomogła, trzymajcie w tajemnicy, że tu jestem. Zapomnijmy więc o Jean Shelby. Od teraz nazywam się Mary Carroll. Zapamiętajcie. Proszę bardzo, kochanie. Mam nadzieję, że będzie ci wygodnie. W porządku, Jerry. Dzięki. Dobranoc. Chwileczkę, Jean. Nie musiałaś mówić, żeby chłopaki ci pomogli. Ja tu rządzę.
Ożenisz się ze mną, a oni zrobią to, czego chcemy. Oni tu nie pasują. Ty i ja jesteśmy tacy sami. Razem możemy osiągnąć wszystko, czego chcemy. Na pewno kiedyś się pobierzemy, więc dlaczego nie zrobimy tego jutro, bez przeciągania? Chyba słabo słyszysz, Jerry. Mówiłam poważnie. Nie należę do ciebie. Masz dokładnie takie same szanse jak wszyscy inni, nie większe. Nie przyjmuję tego. Nie bój się, kochanie. Kim jesteś? Joe Barnes. Czego chcesz, Joe? Nie wierzę w te wszystkie bzdury, które mówiłaś. Czego chcesz? Przyszedłem tylko wynieść śmieci. Dobranoc, Jean, to znaczy Marie. Dzięki planom Jean w roli Mary Carroll banda przestępcza rozpoczęła błyskotliwą karierę. Pojawiała się nagle, atakowała, a potem znikała, by uderzyć ponownie w innym miejscu. Przez to wszystko Jean coraz bardziej cierpiała w milczeniu. Każdego dnia coraz głębiej pogrążała się w przestępczości, której nienawidziła. Jednak nie potrafiła się z tego wycofać i odwrócić od swojej obsesji zemsty na białej chmurze. Podczas gdy nieustannie dążyła do tego celu, on i jego banda buntowników plądrowali okolice. Zawsze uciekali, by ponownie palić i zabijać. Ciekawe, co powstrzymuje Jean. Nie martw się, zaraz przyjdzie. Gdzie są chłopcy? Sprawdzają miejsce, które zamierzamy zaatakować. Dlaczego? Skąd to podniecenie? Wiem, gdzie znaleźć białą chmurę. Poszedł do kryjówki Toma Stara. Ale to na terytorium. Wiem o tym, ale możemy tam być w 2 albo 3 dni, jeśli pojedziemy szybko. Możemy ruszyć już teraz. Posłuchaj, kochanie. Ostatnio zrezygnowaliśmy z wielu rzeczy, żeby gonić tego Indianina. Poza tym Joe i Ted znaleźli dziś miejsce, gdzie łup jest dobry i możemy go łatwo zdobyć. Chcesz powiedzieć, że wolisz byle co, gdy prawie mamy białą chmurę? Nie ucieknie przez noc. Joe i Ted zawsze narażają nas na śmierć. Jedziemy na terytorium. Jeśli nie chcesz, pojadę sama. Chwileczkę. Pojedziemy do Toma Stara, jak tylko chłopcy wrócą. To rozumiem. Zróbmy to. Dobry wieczór, panno Carroll. Jerry Long, jak przypuszczam. Jestem Bob Crandall. Zna nas pan? Coś wiem. I jestem dobry w zgadywaniu. W czym mogę pomóc? Szukamy białej chmury, podobno tu jedzie. Jesteście jego przyjaciółmi? Przyjaciółmi?
Był tu, przepędziłem go. Żaden Cherokes nie udzieli schronienia jemu i jego bandzie. Gdzie jest i jak możemy go znaleźć? Czego od niego chcecie? Ile pan o nim wie? Chyba wszystko. Więc naprawdę nazywam się Gene Shelby. Rozumiem. Myślę, że mogę pomóc. Biała chmura wraca do Arkansas. Wyruszył dziś rano. Za 2 dni powinien być niedaleko Sunville. Nie planuje napadu przed Gilmore. Jeśli pojedziemy na skróty, możemy dotrzeć dzień przed nim. Tym razem nie ucieknie. Wreszcie wiemy, gdzie znaleźć białą chmurę. Kto tam? Ja. Wejdź. Znalazłeś coś? Nie tam, gdzie byłem. Wcześnie wróciłeś. Celowo. Muszę z tobą porozmawiać, Jean. To znaczy Marie. Już, Jean. Co się stało? Wszystko. Jesteś pewna, że chcesz ciągnąć sprawę białej chmury? Tchórzysz? Kto, ja? Nigdy nie tchórzę. Więc co? Do tej pory byłaś tak zajęta, że nie zauważyłaś pewnych rzeczy. Sprawy nie mają się najlepiej. I jak to? Nie mówię za siebie. Dla ciebie zrobię wszystko. Chłopcy dużo rozmawiają i jest coraz gorzej. Nie podoba im się ten układ. Ale dlaczego teraz, o krok od zwycięstwa? O to chodzi. Do tej pory sprawa białej chmury była czymś odległym. Teraz będzie ciężko i po prostu nam się to nie podoba. Nagroda nie jest wystarczająca? Jest zbyt dobra. Ale wszyscy chcą ślubu, a tylko jeden może wygrać. Co to znaczy? To trwa od dłuższego czasu. Lepiej miej w zanadrzu coś, co zapobiegnie wybuchowi. A ty? Nigdy mi się nie podobała ta obietnica poślubienia jednego z nas. Jesteśmy bandą twardzieli, wyrzutków. A ja? Ty jesteś wyjątkowa. Zbyt wspaniała dla każdego z nas. Nie ożeniłbym się z tobą, nawet gdybym wygrał. Dzięki, Bob. Wiem, że nienawidzisz być bandytką. Nie nadajesz się do tego. Powinnaś mieć ładny dom i ubrania, miłego męża i wychowywać cudowne dzieci. Żadne z nich nie powinno wyglądać jak ktoś z tego gangu. Był jakiś mężczyzna. Dawno temu. Zrób coś dla mnie, zanim inni wrócą, albo będzie za późno. O co chodzi? Kupiłem coś u Stara. To ten tobołek, który wozisz przy siodle? Mogę ci pokazać? Oczywiście. Otwórz. Zobaczyłem ją w sklepie. Pasujesz do niej. Założysz ją? Chciałbym cię w niej zobaczyć. Wyjdź i daj mi kilka minut. Schowaj to szybko, może jutro. Nie wpuszczaj tu nikogo, powiedz, że śpię. Muszę pomyśleć. Dziękuję za wszystko. Jest Jean? Śpi. A my nadstawiamy dla niej karku? Zamknij się, czego się dowiedzieliście. Powiem, jak się obudzi. Dowiedziałeś się czegoś? Biała chmura i jego ludzie są w drodze do kraju. Wszyscy możemy zginąć. Żeby Jerry mógł być z Jean.
Nieprawda, wszyscy mamy równe szanse. Przestań się oszukiwać, ona kłamie. Uspokój się. Biała chmura uwolnił się zeszłej nocy i podobno uderzy niedaleko stąd jutro wieczorem. Powinniśmy to zrobić dla Jean. Wiele razy dla nas ryzykowała. Zgadzam się z Bobem. Dostała sowitą zapłatę za to ryzyko. Z Jean mamy 1 szansę na 6, z Indianami 5-1. Zgadzam się. Ja też. Gdzie Jerry? Gdzie jest Jean? Śpi. To ją obudź. Nie będzie pościgu za białą chmurą. Jak to? Cały kraj jest pełen jankeskiej kawalerii. Chcą powstrzymać białą chmurę i nas zlikwidować. Możemy uciekać albo poczekać, aż odjadą. Powiem, to nie będzie konieczne, słyszałam cię. Skąd masz tę suknię? Chciałam ci się w niej pokazać. Razem dotrzemy do białej chmury. Nie musimy ryzykować. Poczekamy na odpowiedni moment, by uderzyć i wszyscy wrócimy. Dotrzymam obietnicy. Nie mam faworytów. Czy to wystarczy? Wystarczy. Mi nie. A strażnicy? Nie pokonamy ich, złapią nas. Oni nie wiedzą, gdzie iść. Nigdy nas nie złapią. To nasza szansa i musimy ją wykorzystać. Nie będziemy ryzykować. Koniec sprawy. Zabieram Jean ze sobą. Wsiadaj na konia, będę cię osłaniał. Schowaj to. Teraz rozumiecie? Nie ufam Jeremu ani jej. Ja nie ufam tobie. Nie będziemy się wychylać, ona też zostaje. Głupcy. Plan Jean obowiązuje i ruszamy z nią. Zgadza się. Ja nie. Ani ja. Jean zostaje tutaj. Każdy radzi sobie sam. Wracać, szczury. Nigdy nie ufałem Jeremu. Ty też nie ufaj. Nie będę. Chciałem, żebyś od nas uciekła. Cieszę się, że widziałem cię w tej sukience. Założę ją dla ciebie jeszcze wiele razy. Nie dla mnie. To była dobra walka. Oby tam, gdzie trafię, wszyscy byli tak piękni jak ty. Zabiłeś go. Tak sądzę. Mówiłem, że wyjeżdżasz ze mną. Nie ma sensu tu czekać. Zostaw broń. Odepnij pas i rzuć go. Wsiadaj na konia. Liczę do 10 i strzelam. 1, 2. Co ja zrobiłam?
Wszystko, czego się dotknę, umiera. Kim pani jest? To moja sprawa. Co pani tu robi? Odpoczywam. Skąd się tu pani wzięła? Stamtąd. Przypuszczam, że jedzie pani tam. Tak. Będzie pani rozmawiać? Nie z panem. Może kapitan panią utemperuje. Jak pan chce. Lepiej weźmy też to. Kapral Brown melduje swojego więźnia, sir. Zgarnęliśmy ją na Fairmount Road. Nie chce rozmawiać. To może być Mary Carroll. Nie, kapralu, przywiózł mi pan lepszą nagrodę. Może ją pan tu zostawić. Jak się pan miewa? Co u pani Raymond? U kogo? Pańskiej żony, dziewczyny z Bostonu. Nie ma żadnej pani Raymond. Od początku wiedziałem, że jesteś jedyna. Ale zapomniałeś o mnie. Nieprawda. Próbowałem cię odnaleźć. Zostałem schwytany. Jeden z ludzi Quantrilla, Jerry Long, odwiedził obóz jenicki. Zapłaciłem mu, żeby dostarczył ci list. Jerry? Tak. Nigdy go nie dostałam. Wysłałem ci 5 listów. Jerry dopilnował, żebym ich nie dostała. Wiedziałem, że nadal będziesz szukała białej chmury. Miałem nadzieję, że gdzieś znajdę twój ślad. I oto jesteś. Kocham cię od tak dawna. Nigdy więcej nie pozwól mi odejść. Nie pozwolę. O ile nie jest za późno. Jeśli wciąż jest dla mnie szansa. Dla nas nigdy nie jest za późno. Pobierzemy się dzisiaj. Będziesz panią Raymond. To jedyne nazwisko, jakiego kiedykolwiek chciałam. Gdybym tylko była pewna. Pewna, że mnie kochasz? Czy to wystarczy? Prawie. Po złapaniu białej chmury nadal będę zainteresowany inną kobietą. Kim? Mary Carroll. Przewodzi bandzie banitów. Jest twarda i okrutna. Może nie jest taka zła. Niestety jest. Musicie ją schwytać? Tak. Co się z nią stanie? Stanie przed sądem. A potem? Prawdopodobnie dostanie dożywocie. Nie ma dla niej ratunku? Nie.
Nie rozmawiajmy o tym. Mamy plany weselne, pamiętasz? Tak, ale nie zmieniasz zdania? Nigdy. Jest tylko jedna rzecz. Co takiego? Nie chcę cię zostawiać, ale mieszkam z przyjaciółmi w Glenwood i mam tam wszystko. Nie mogę tak wyjść za mąż. Muszę się z nimi spotkać i wyjaśnić. Nie podoba mi się ten pomysł. Będę bezpieczna. Twoi ludzie patrolują drogi. Czy może jestem więźniem? Oby moim na całe życie. Będziesz potrzebowała przepustki. Osiodłam dla ciebie konia. Zatrzymaliśmy podejrzanego. Zostaw go tutaj. Chcę z nim porozmawiać. Co tu robisz? Przypuszczam, że chcesz wiedzieć. Chcę z tobą porozmawiać o pewnej osobistej sprawie. Nie dostarczyłeś listów do Jean Shelby. Dowiedziałeś się. Jean mi powiedziała. Była tu przed chwilą. Twój plan nie wypalił. Jean i ja pobieramy się. Pobieracie? Nie sądzę. Chyba że chcesz zawrzeć układ, żeby ocalić jej kark. Gadanie cię nie uratuje. Nie byłbym taki pewny. Myślisz, że gdzie była przez ostatnie 6 miesięcy? To Mary Carroll. Była z nami przez cały czas, kiedy jej szukałeś. Kłamiesz. To zapytaj ją o umowę. Obiecała poślubić tego, kto pomoże jej dorwać białą chmurę. A przez cały czas łasiła się do brudnego Jankesa. Nie dałem się nabrać. Wiedziałem, że będzie moja. Ty nigdy jej nie zdobędziesz, bo zrobi to biała chmura. Dziś uderzy w Gilmore. Tak, była z nami, gdzie jej miejsce. Jean powiedziała Glenwood. Sierżancie Dale, zabierz więźnia do wartowni. Będzie sądzony. Zabieram pluton do Gilmore. To moja wina. Kazałem im strzelać. Tak będzie lepiej. Zrujnowałabym ci życie. Nieprawda. Jestem Mary Carroll. Wiem. I to nie ma znaczenia.
Mógłbyś mnie kochać? Banitkę? Kocham Jean Shelby i zawsze będę. Przytul mnie mocniej. Jean, walczyłaś już, gdy chciałaś dorwać białą chmurę. Teraz zawalcz dla nas. Już za późno. Wybrałam złą drogę. Mogłam zaufać twojej miłości. To jedyne, czego kiedykolwiek pragnęłam. Tekst polski Katarzyna Gajewska. Czytał Maciej Więckowski.